Dobra, pękaty, niech Mam cię, suko! Puść ją! Co teraz? Ma chuj! Wiesz, że mi przejeba... Mówiłem, nie bijemy lasek! Jest mi do mulka! Dziś w odcinku dziewczyna zostaje napadnięta przez kiboli wrogiego klubu. Oddawaj frajer! Kobiety biegną ratunku, pomocy! Ziutek przyprowadza do Lombardu niecodziennego klienta. Ryki-miki, my za fryki, panie Mariuszu. To jest mój przyjaciel, prawdziwy szaman z Senegalu. Marysia i Julia podczas zabawy uszkadzają zastawioną maskę. Julka, to ty? To my. No to razem będziecie się tłumaczyć Kazimierzowi. Mariusz próbuje przekonać Olgę do pracy w Lombardzie. No już pogadałabyś z Kazimierzem. Dopóki nie masz innego zajęcia, mogłabyś spróbować. Nic z tego nie rozumiem. Z pracy dalej nici? Myślałam, że jak perfekcyjnie znam angielski i rosyjski, to nie będzie takiego problemu. No wiesz, jesteś nowa na rynku. Naprawdę nie jest tak prosto się wbić. No, ale ja muszę coś zacząć robić, bo szaleję, no. Słuchaj, może ja bym zapytał w Lombardzie. O co? No, a jakieś zajęcie dla ciebie? Mariusz, ale ja chcę pracować w zawodzie, chcę tłumaczyć. No to możesz szukać dalej pracy w zawodzie, ale w międzyczasie popracujesz w Lombardzie, wiesz, żeby nie zwariować. Dzięki, ale znajdę sobie pracę. Staram się tylko pomóc. Będę szukać do skutku. Ale nudy. Cały dzień będę siedziała w domu. No, jak zacznie się rok szkolny, to będziesz błagała, żeby posiedzieć w domu. Halo? Ja dzwonię w sprawie... Zwariuję z tych nudów. Słuchaj, jeżeli mama się zgodzi, to mogę zabrać cię do pracy, do Lombardu. Co ty na to? Tak, zabierz. Tak? Mamo, Olga się starała i chciałem jakoś jej pomóc. No ale ona chciała robić wszystko po swojemu. Nadal mi nie ufała. Zagorzali kibice klubu piłkarskiego Start spotkali się w swojej siłowni po odbyciu ustawianej walki z kibicami klubu Orzeł. Jak tam wszyscy cali? To jest, szefie. Coś ten, skobel łokieć złamał, ale poza tym reszta same zadrapania, nie? Co mamy? Kawałek sektorówki, ale urwany, parę flaki, szalików. To dupy nie urywa. Ale przynajmniej będzie czym palić, nie? Z czego ty się cieszysz? Ustawka na minus, dostaliście w pier... No dobra, kląp, Jezu, odkujemy się, luz. Ja to bym zaczął od wyłapania tej laski. A co, damski bokser jesteś? Ty, no ale ona akurat klepie się jak facet, nie? Wiem ci, kląp. Chłopakom się nie podoba, że ich laska napier... Jakby się sami lepiej to by nie byli Ale coś trzeba z tym zrobić, bo wychodzi na to, że nas baba leje. Gówno mnie to obchodzi, są jakieś zasady. Oni jakie mają niby zasady, co? Że młodemu zegarek buchnęli? Serio? Serio, a skoblowi jeszcze telefon. No i masz swoje zasady. A już mieliśmy sukę pod butem. Co? Mieliście ją? Tak, ale kląp spieprzył sprawę. Dopóki ja jestem szefem, to tak zostanie. Zostawić tę laskę w spokoju. Koniec tematu. Druga ze zwaśnionych kibicowskich ekip spotkała się po zakończonej ustawce pod szpitalem. Co jest, chłopaki? Zbynek ze wstrząsieniem mózgu się wyleguje. Pieprzysz. Nieźle oberwał. Robią mu tomograf. No to lipa, żona wie? Wie. I się okazało, że jest w ciąży z drugim dzieciakiem. A Zbynek bez ubezpieczenia. No ogólnie barwy skrojone. Ziomuś w szpitalu trochę słabo jak na wygraną ustawkę. Ale mamy fanty. Jakie fanty? A, zajumaliśmy leszczą jakąś komórkę i ze 2 zegarki. I w ogóle zrobiliśmy zbiórkę, ale to tylko fanty. Ogólnie wszyscy słabo z kasą stoją. Oho, centrala. Sorry, żonka.
To co, pójdziesz z tym do Lombardu? Ja? Bo ja nie mam czasu, lecę na drugą zmianę do roboty. Dobra, to dzięki, Gida. No i za walkę. Cześć, szef. No, cześć, cześć. A co to szef tutaj ma? No nie wiedzieć, rzeźba z brązu. Ciężka choroba. No to chyba szef nie powinien tak dźwigać. W końcu jest pan już dziadkiem. Co? Niech to diabli, no. A nie mówiłam? Tak, mówiłam i to za dużo. No i co, teraz to jest moja wina, tak? Tak, a moja? I po co wyjeżdżałaś z tym dziadkiem? No, a zresztą to jeszcze nic pewnego. Tak tylko chciałam zagaić, że z troski, bo... No, jak oni się, szefie, w ogóle mają? No, mają. Ale to i tak wszystko za szybko się rozwiązało. No, ale dziecko zdrowe i matka też. No i to najważniejsze. Gratulacje. Aziulka, czołem pracy. Dobry. A co to za demolka? Szef świętuje narodziny wnuka. No to gratulacje dla pana dziadka, no. A dajcie wy mnie spokój. Weźcie to, posprzątajcie. Może i chciałbym być już dziadkiem, no, ale nie w taki sposób. Nie tak to sobie wyobrażałem. A zresztą wcale jeszcze nie uznawałem tego wnuka. Ziutek, ty mnie słuchaj. Normalnie szyba poszła, ta z lady, prostokątna. Ale ty mnie lepiej powiedz, za ile ty będziesz? Za ile to się zobaczy, no? Pośpiesz się. Cześć. Słuchaj, Kazimierz, można na chwilę? No tak, siadaj, proszę, słucham. Wiesz, że potrzebujemy pracownika, prawda? No, No tak. a ja kogoś mam. No i co to za osoba? Moja Olga. Twoja Olga? A co, nie może znaleźć sobie pracy? No wiesz, no. Uparła się, żeby pracować w zawodzie. Tłumaczka. Rynek jest mały. No wiesz, ona nikogo nie zna, no i... No ale, prawdę mówiąc, to ja ci powiem, że z jednej strony to ona powinna szukać jakichś zleceń dla siebie, a z drugiej chodzić do normalnej pracy. No i właśnie dlatego pomyślałem o nas. No ona w ogóle chce pracować w Lombardzie? Pracuję nad tym. No jak od początku nie ma zapału, no to ja to czarno widzę. Tą pracę trzeba chociaż trochę lubić. Wiesz, ja ci powiem, Mariusz, ja tak nie za bardzo lubię takie rodzinne koneksje w pracy, wiesz? Kazimierz, rozumiem, ale to jest wyjątkowa sytuacja. No dobra, przyprowadź ją. Super. Pogadamy, pomyślimy, może coś wykombinuję. Dzięki, Kazimierz. Fajnie by było, jakby Kazimierz znalazł coś dla Olgi. Chociaż, szczerze mówiąc, Angelika miała rację. Olga nie pasowała do Lombardu. Słuchaj, podoba ci się coś z tego? A czego szukasz? No nie wiem, coś, co by wyglądało dobrze na przykład na witrynie. No może ja zadzwonię po Marysię, no ona się pewnie też nudzi sama w domu, co? Dobry. Dzień dobry. Chcę to zostawić. Mariusz, możesz? Tak. A co to za zbiór? Zbiórkę robimy ze znajomymi na rodzinę znajomego. W szpitalu wylądował bez ubezpieczenia. O kurczę. No, a żona w ciąży z drugim dzieckiem. My też na forsie nie śpimy, ale no, robimy dla niego, co możemy. No tak, tylko że na te wszystkie fanty powinny być upoważnienia od właścicieli. Tak, co nie możemy przyjąć. Nie no, musiałabym biegać po dzielnie i zbierać papierki. Facet jest w szpitalu, a rodzina w potrzebie. Naprawdę bez tego się nie da? Nie no, skoro jest taka wyjątkowa sytuacja, to... No właśnie. Będę wdzięczna. Tak, dobra, to co, ja wypiszę umowę może. To litera. Zabierz jej telefon.
Oddawaj frajer! Kobiety biegną, ratunku, pomocy! Ej, zostawcie ją! Wrócimy! Wypadł stąd! Wszystko w porządku? Chyba w porządku. Chodź, sprawdzimy. Nie wiedziałem, w co ta dziewczyna się wplątała, ale jednego byłem pewien. Naprawdę potrafiła się bić. Chyba nie trzeba szyć, ale mimo wszystko powinnaś pójść do szpitala zrobić rentgen albo tomografię głowy. Spoko, dzięki. Ogarnę. W ogóle nieźle się bijesz. Trenujesz coś? No, taniec klasyczny. I kickboxing też. Ale dzięki za pomoc, bo nie wiem, czy sama dałabym im radę. A o co w ogóle chodziło? A żebym ja wiedziała. A kibicujesz może Startowi? A co? Jednego z tych gostków znam. To kibic Orła. Miałem z nim kiedyś małą sprawę. Przestań. Leszcze. No ale chyba nie wdajesz się z nimi w te ich ustawki. Co kto lubi, nie? Na co w tym fajnego? Adrenalina. I honor klubu. Honor? Dobra, przecież wiem, że nic z tego nie kumacie. Nie wiem, no ja na twoim miejscu poszłabym przynajmniej na policję. Coś ty, tak się tego nie załatwia. Tak czy siak, dzięki wam. No cześć. No nie dlaczego ją puściliście? A czemu nie? No bo wreszcie działo się coś ciekawego. Julka. Dziwna laska. Rozumiem, że dziewczyna może lubić walczyć. Marysia też lubi, ale takie uliczne rozruby to przesada. Czułam, że to nie był koniec tej historii. Ej, przepraszam. Dla pana dobra cena. Że co? Good price for you, my friend. Good price. Nie? Ciemne, bardzo ciemne okulary. Ja nie mam czasu, chłopie. Ej, nie pana. Oryginalny hit Afryki. Dziękuję, przyjacielu, ale ja wolę swoją maskę. A pana coś kupi? Pana nic nie kupić, bo kitu nie da się wcisnąć. A skąd ty się wziąłeś, człowieku? Ja Polska. Afryka. Ale cię przywiało. Excuse me? Słuchaj, tutaj tak to niczego nie sprzedasz. Pójdziesz ze mną, ja ci pokażę, jak to się robi. Ale czekaj. Ja Ziutek. Mamy. Jaką mamę? Mamy. Proszę bardzo. Dziękuję. Szpakujemy. Tylko ostrożnie. Oczywiście, wiem o tym. Przecież to pamiątka rodzinna. No tak. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Panowie, może wystarczy już, co? Ryki-miki, my z Afryki, panie Mariuszu. Ziutek? O matko, co pan znowu wyprawia? Panie Ziutku, to pan? Tak, to ja, no. A to jest mój przyjaciel, prawdziwy szaman z Senegalu. Wow, ale super. Panie Ziutku, kiedy pan w końcu przestanie cudaczyć? Ja nie cudaczę, tylko zdobywam klientów dla was. Mamę, pokaż, co przywiozę z Afryki. No tak, panie Ziutku, ale pan to chyba miał nam szybę wstawiać tam, nie? To też, ale spójrzcie, no. Tuniki oryginalne, no. Okulary bardzo ciemne. Ziutku, tylko z tym to będzie pan musiał chyba pojechać nad morze. Takich sprzedawców widziałem we Włoszech na plażach. No, tam kręci się mnóstwo imigrantów z Afryki i nikogo to nie dziwi. Ale jak ten gość przywędrował do nas... Kolega z Senegalu, tak? Szaman.
Tak. No to już wiem, dlaczego ten mecz przegraliśmy. To może maski, no. Maski? No, maski, które będą was chronić przed złymi duchami. To są maski bogów Juju i Bandu. Tak. No. Juju i Bantu. Co my zrobimy z tymi maskami? No, tak jak mówiłem, będą was chronić przed złymi duchami, no. To może je kupmy. A niby po co? Bo jeżeli chronią, to może już nikogo nie pobiją przed Lombardem. No, słyszeliście? No, dziewczyna ma rację, no. Co to jest? To chyba takie jakby pareo jest. Beautiful, beautiful. Podoba ci się? Super. Mogę jedno? Możesz wybrać. A, no to ja też wezmę jedną dla Marysi. A? Widzisz, mama? Jak się handluje? A. Dobrze, to ile za wszystko? 40. 40. Może 5, no, bo dycha dla mnie. No nie będę dużej prowizji brał, no. Panie Dziutku, niech pan nie przegina, co? No ale przecież ja też muszę coś zarobić. A te maski też są fajne. Tak? Juju, tak? A to ban. To co, to maski mogę wziąć w komis może? No, dobra, no co, no. No, Daj. wiesz, to nas pierwszy wspólny interes, no. Dobra, panie Dziutku, pohandlował pan, to niech teraz się pan zabiera do roboty. Dobra, no. Zaraz idę, pomierzę, no. Nie planowałem takich wydatków, ale co robić? No, tak to jest, jak zabiera się dziecko do pracy. Nawet to się ucieszyłem, bo Julka miała trochę radochę. Po wykonaniu pomiarów w Lombardzie pan Ziutek zamierzał kupić odpowiednią szybę i sprawnie dokończyć zlecenie. Urlele, kup te manele. Panie, odczep się pan. Co tam, kolego? Nie jest łatwo, co? Czekaj, chłopie, co jest? Tia. Chcesz, żebym pomógł ci sprzedawać? Tia, doing business. No, przyjacielu. Tia, 50-50. 50-50, mówisz? A to inna rozmowa. 50-50, my brother. Klomp i Dzida należeli do wrogich grup kibicowskich, jednak ich relacje dalekie były od nienawiści. Kto ci to zrobił? Jakichś 2 młodych, nie znam. I pękaty. Pękaty? Tak. No i przecież miał pilnować tych gówniarzy, żeby nic ci nie zrobili i co, sam pojechał ci f***ić? Spokój się. Co się uspokój? Go. Klomp, to nie ma sensu, ty nie widzisz tego? Czego znowu nie widzę? A ty nie mogłaś musiałaś się z nimi szarpać? Telefon mi wyrwali. Wiesz, co by było, jakby przejrzeli SMS-y? Wiedzieliśmy, że to się tak skończy. Przecież nic się jeszcze nie skończyło. Ale oboje wiemy, że zaraz nas rozpracują. Nie są aż tacy głupi i będą się mścić. Mać! Musimy się jakoś przygotować na to, wycofać, nie wiem. Jak się wycofać? Przecież ja jestem szefem tej ekipy. Przecież zaraz będą pytali, dlaczego To wyjedziemy. Klomp, patrz na mnie. Ja mogę to wszystko dla ciebie zostawić, czaisz? A klub? Klub będę miała w sercu. Dzida, jak ja cię kocham. W Lombardzie pojawiła się Marysia, którą Angelika poprosiła, by dotrzymała towarzystwa Julii. A teraz? Wow, jak królowa Zulusów. To ja, królowa Zulu, Jula. Ale te rzeczy są fajne. To jest spoko, że je kupił. Tak? No a nie? Nie wiem, słabo go znam. No, wiem, że był jakimś agentem w Rosji albo z Rosji i że umie bić się najlepiej z wszystkich. No tak, to już wiem. Ale on ma fajnie. Ja też bym tak chciała. Nawet się uczę, wiesz? Czego? Bicia? Karate. Chcesz zobaczyć? Bóg jest ze mną, strzeż się, karateko. To podobno do szampana, ale ja nie piję. Ja też nie. Ile można za to dostać? Sprawdźmy. Jesteśmy duchy Juju!
pożreć wasze dusze. Dziewczyny! Jezus Maria, proszę pani. Skupiałyście, no. Ojej, tylko żartowałeś. Proszę pani, wszystko w porządku? Nic pani nie jest? Nie, wszystko dobrze. Dziewczyny za dobrze zaczęły się bawić. Trochę przegięły. No przecież ta staruszka mogła wystraszyć się na śmierć. Dziękujemy i jeszcze raz przepraszamy za Nic się nie stało, taki wiek. Do Do widzenia. Ty widziałeś, co one odwaliły? Ej, sama się przestraszyłam. Dobrze, troszkę przesadziły, ale z drugiej strony fajnie, że się dogadują. No fajnie, tylko że boję się, że Marysia nakręca Julkę. No i dobrze. O, dobrze, zobaczymy, czy nie będziesz tego żałował. Jezus. Co tu się dzieje? No bo to takie jakoś wzięło i spadło. Pękła. Julka, to ty? To my. Razem. Razem. No to razem będziecie się tłumaczyć Kazimierzowi. A te maski były wzięte w komis i raczej nie będzie zachwycony, wiecie? Na pewno nie będzie zachwycony. Dla mnie to było oczywiste, że to od Marysi idzie sygnał do wygłupów. I Julka spokojnie mogła ją wsypać. Ale nie zrobiła tego. Pomyślałam, że faktycznie mogą się zaprzyjaźnić. Mariusz? Przyszliśmy po nasze rzeczy. Jakie rzeczy? Ta szmata, za którą się biłeś, ukradła nam nasze rzeczy i przyszła je tu zostawić. Nic mi o tym nie wiadomo, że były kradzione. Niepotrzebnie się wpieprzasz. Widzieliście dziewczynę, więc musiałem się wpieprzyć. Ty jeba złodziejka. A po drugie, twojej pomocy to ona akurat nie potrzebuje. To akurat prawda. To raczej ona biła was. Dziewczynki, wracajcie do środka. Co ona tu przyniosła? Mów. Tajemnica handlowa. Sorry. A raczej złodziejsko-paserska. Chcecie sprawdzić? Dzwońcie na policję. Dacie nakaz, pokażę wam. Nie to żegnam. Te fanty są krojone, a ty sobie grabisz. Ty, Katy, co jest? Chodzimy? Pilnuj się. Będę. Było nieprzyjemnie. Dziewczynki się przestraszyły. Ale podziwiałam Mariusza, że wytrzymał. Widziałam, jak walczy ze sobą, żeby tych osiłków zwyczajnie nie sklepać. Mariusz postanowił zadzwonić do dziewczyny, która przyniosła do lombardu kradzione gadżety. Musisz jak najszybciej przyjść i zabrać swoje rzeczy. Bo są kradzione. Nie są kradzione? Nie wydaje mi się. Jeżeli uważasz, że nie są kradzione, to nie musisz przychodzić. Tylko że ja dzwonię na policję. Nie obchodzi mnie, że nie masz pieniędzy. Dziewczyna chciała mnie przekonać, że fanty są ze zbiórki. Miałem wrażenie, że zmieniła zdanie, jak usłyszała o policji. Całe szczęście, że zdążyłem. A coś się stało, szefie? Nie, nic. Zakładam w domu klimatyzację. Chciałem zapłacić facetowi, patrzę, a tam pusty portfel. A i pewnie chce szef pieniądze z kasy. No właśnie, bo nie mam czasu iść do banku. Wypłać mi 2000, a jutro wyrówna, dobra? Okej. No. A gdzie jest szyba? No, co? Ziutek wziął zaliczkę i przepadł. I dlaczego mnie to nie dziwi, co? Dzwońcie do niego. Ja zadzwonię szybko. No dzwoń. No cześć dziewczynki. Dzień dobry. No, dzień dobry. O, dziękuję. Wpisz to do raportu kasowego, żeby się wszystko zgadzało, tak? A co to jest? A to jest maska afrykańska. Z Afryki. No, fajna maska, tylko szkoda, że uszkodzona. Skąd to macie? No, wzięliśmy w komis. Zaraz. Jak to? Wzięliście uszkodzoną maskę w komis? Nie, szefie. Tu się uszkodziła. No, czyście zwariowali? To nie wiecie, jak się obchodzić z towarem? No,
My wiemy. To my. No i pięknie. Bawiłyśmy się w teatrzyk, że niby jesteśmy duchami i pożeramy dusze ludzi. Aha. No i co teraz będzie? Może odpracujemy to jakoś? Tak. Zuchy, dziewczynki. A podoba wam się w Lombardzie? Tak, bardzo. No dobrze. To zrobimy tak. Jutro przyjdziecie do Lombardu, my wam coś damy, żebyście zrobiły, no i będziemy kwita. Super. A z tą maską, no, coś wymyślimy. Dziewczyny, a może jakieś przepraszam albo dziękujemy, że pan się nie gniewa? No? Przepraszam. Pan jest ekstra. No, szef to jest jednak miękki do dzieci. No, dziewczyny raz dwa owinęły sobie go wokół palca. Będzie z niego dobry dziadek. Mariusz był zadowolony po dniu pracy spędzonym z Julią. Olga za to nie była w najlepszym humorze. No wsuwaj. Jak tam z pracą? Nie ma o czym rozmawiać. Nic z tego? Nie. Zaczęło się bardzo dobrze. Facet powiedział, że ma dużo roboty. No i zaproponował fajną stawkę. No i co się okazało? Że zadzwonimy do pani później. Czyli kiedy? Czyli nigdy. Pytał się, dla kogo robiłam tłumaczenia. Powiedziałam mu, że dla klientów w Rosji, więc popatrzył na mnie jak na kosmitkę. A w Lombardzie, mamo, jest super. Jutro idę tam do pracy. Do pracy? Muszę odpracować szkodę, bo połamałyśmy z Marysią maskę. No i co będziecie tam robić? Będziemy sprzedawać, nie? Aha. A może mama też by przyszła? Co, Olga? Ja? Wiesz, pogadałabyś z Kazimierzem. Dopóki nie masz innego zajęcia, mogłabyś spróbować. Dobra, do niczego nie namawiam. Chyba muszę się z tym przespać. Jednak coś się Bolza ruszyło. I całe szczęście. Oczywiście, praca w zawodzie to jest fajna rzecz, ale czekanie na mannę z nieba to już co innego. Ja myślę, że Olga to czuła. Następnego dnia w Lombardzie zjawiła się wojownicza dziewczyna, która zastawiła przedmioty pochodzące prawdopodobnie z kradzieży. Przyszłam po te fanty. Okej, to przyniosę. Nie wiedziałam, że są krojone, no serio. Masz pieniądze? Mam laptopa? Też z tak zwanej zbiórki? Nie, to mój laptop, człowieku. Masz papiery? W porządku? W porządku. Dobra, spiszemy umowę i podmienimy. Lepiej, żeby nie było potem śladu. Dobra, luz. I okazało się, że miałem rację. Gdyby te rzeczy nie były kradzione, nie przybiegłaby tak szybko, żeby wymienić je na laptopa. Trochę się na niej zawiodłem. Bierz ją za kudły, młody. Teraz się nie wywiniesz. Dawaj to tam. Pierdala... Ludzie! Dzwońcie po policję! Ludzie! Coś znowu? Ej, panie Mariuszu, trzeba dzwonić na pogotowie, no. We trzech ją tukli, do krwi, dranie jedne. No nie wyglądało to najlepiej. No zresztą nie mogło, skoro oberwała pałką teleskopową. Ale żeby we trzech tak pobić dziewczynę... Co się u was znowu stało? Marysia, może najpierw jakieś dzień dobry? No cześć. No, cześć. No ale karetka zabrała jakąś dziewczynę. Lepiej późno niż wcale. Co za ludzie, żeby tak skatować dziewuchę. A to jest ta, co wczoraj? Ta sama. Ale Julka mi mówiła, że ona potrafi się bić. Ale ich było trzech i mieli o taką pałę. No, mam nadzieję, że z tego wyjdzie. A jest już Julka? Jeszcze nie ma. A no to w takim razie co z moją pracą mam robić sama? Spokojnie, zaraz przyjdzie. Słuchajcie, co tu się znowu dzieje?
Stała tam na rogu karetka. Dziewczynę pobili zaraz jak tylko wyszła od nas z Lombardu. Mariusz wezwał pogotowie. Tak? Normalnie bandyci, panie Kazimierzu. Ty, Asiutek, a ty mi możesz powiedzieć, ile ty potrzebujesz czasu na wstawienie takiej głupiej szyby, co? Panie Kazimierzu, ale ja robiłem, co mogłem. Tak? Tak, no. Tylko spotkałem tego biednego Senegalczyka. Senegalczyka? Jakiego znowu Senegalczyka? No tego, od tych masek i innych dupereli, no. On mnie namawiał na spółkę, bo sam niczego nie umiał sprzedać. Panie Ziutku, jak tam wam poszło? Zarobił pan coś? A jak? Opędzlowaliśmy wszystko. No. No to fajnie. To dzisiaj u nas pracujesz gratis. Ale jak za gratis? Kara za zwłokę, Ziutek. Ale panie Kazimierzu, tak nie można. Można. A, jeszcze pamiętaj, rozliczyć się z zaliczki, którą wziąłeś na towar. Siema, kląb. Siema, chłopaki. Pękaty, musimy pogadać. Skąd wy to macie? Dorwaliśmy też matę. Kiedy? Teraz tutaj, pod Lombardem. Odzyskaliśmy nasze rzeczy. A co ja ci mówiłem, pękaty? Mieliście dać jej spokój. Mówiłem ci to, kurwa, czy nie? Ty stary, ale akurat należało jej się. Dawaj tę torbę. Nie zajebaliście jej telefonu? Nie? A co jej zrobiliście? No, niby właśnie nic, ale okazało się, że laska jest w ciąży. Co? W torbie jest USG. Nic po niej nie było widać. Nie mam, stary, chyba nic się nie stało. Ty, a ty gdzie ty, stary, ją biłeś tym teleskopem, co? Ty ją, kurwa, biłeś teleskopem? No trochę, ale po bokach, tak żeby nie było widać. Kurwa, nie dość, że wiesz we trzech na kobietę, to jeszcze, kurwa, przedłużasz rękę? Kim ty jesteś, kuta? Kurwa. Komu kawy, bo robię? Ja poproszę, jeśli można, kapkę. Jasne, bo pan, panie Ziutku, zawsze pierwszy. Mariusz? Poproszę. Dobra, to szef już pił kawę, to jemu zrobię herbatę. Cześć. Cześć. Przyszłaś odstawić Julkę? Też, ale chciałam porozmawiać z panem Kazimierzem. A, widzę, Mariusz, że masz dar przekonywania. Nie, no to jest decyzja Olgi. Ja myślałem, że jesteś w drodze na kolejną rozmowę o pracy. No właśnie na nią dotarłam. A no tak. A jest Marysia? Jest, na zapleczu, pomaga mamie. Biegnij do niej. No to zapraszam, porozmawiajmy. Czołem! Macie tu trochę drobnych? Klientela dzisiaj tak bierze, że reszty już nie mam czym wydawać. Tak, bierze. A byłeś rano rozmienić grupę, tak jak ci mówiłem? No, właśnie nie zdążyłem. Maciek to taki sam ananas jak Ziutek. Tyle razy mu powtarzałem, że rano, zanim zrobi się ruch, to jest czas na to, żeby sobie rozmienić pieniądze i przygotować wszystkie drobiazgi. No i ja jej mówię, dziewczyno, chodźmy już lepiej na imprezę. Tyle gadała, że nie mogłem już jej słuchać. No i co dalej? No i poszliśmy, potańczyliśmy, no i... Ty, Kaszanowa, bierz te drobne i wracaj do pracy. A ty jak, Olga, kiedy zaczynasz lombardową przygodę? No nie wiem, muszę jeszcze porozmawiać z panem Kazimierzem. No to szefie, to może Olga wpadłaby dzisiaj do mnie. Sam jestem, pomogłaby. Chętnie. No, sam sobie nie poradzisz? Poradzę, ale zobaczyłaby, na czym praca polega. Taki mały dzień próbny. Dokumentacja taka. Muszę odebrać. Olga, jak chcesz, no to i zobaczysz, o co chodzi w tej branży, a potem pogadamy. Super, idziemy? Halo? Tylko głupot nie naróbcie. Właśnie. Tak. Dzięki. Cześć. Cześć. Znowu widziałam tę minę Mariusza. On jest o tę Olgę zwyczajnie zazdrosny. Nic ci nie jest? Bywało gorzej. Dlaczego mi nie powiedziałaś, O czym? że jesteś w ciąży? Skąd wiesz?
Pękaty przyniósł twój plecak. Są tam papiery z USG. Dzisiaj rano się dowiedziałam. Kurwa. Dzida. Co z dzieckiem? Jeszcze nie wiem, ale rozumiesz, że teraz to już musi być koniec? Ej, patrzcie, Klomp nam dzidę dorwał. Ty, Klop, może wystartuj do nas. Zostawcie go, on przyszedł przeprosić! Tak, i to dlatego cię tak obściskiwał. My go prosimy. Przestańcie! Robota skończona, szefie. A, no widzę. No, nawet pasuje. Aha, pasuje i się trzyma. Pełna profeska. No dobra, no a jak będzie z zapłatą? A ile ci tam zostało z tej zaliczki? No, 5 dyszek. No i wystarczy. 5 dych za tyle roboty? Ziutek. Ziutek, zobacz, twój wspólnik. Ziutek! Nowy towar. Ostrożnie. Szyba. Ty i ja. 50-50. Mamę, daj spokój. Ile można? Dobry towar. Dobry biznes. Ty, Ziutek, to jest ten twój Senegalczyk? Tak. Ziutek, mój przyjaciela. Ziutek, mój duch. O, dobrze mówi. Mówimy ludziom, że to szaman i ma amulety do sprzedania i nawet schodzą. A on naprawdę jest szamanem? Tam. Dobra, chodź mamę, podsprzedajemy, musimy odrobić, bo w tym lombardzie za mało płacą. Ty, Ziutek, ty już nie narzekaj. Nie ma z nami tak źle. No nie narzekam, tam żartuję. Chodź mama, no. To miłe ze strony Ziutka, że zaopiekował się tym Senegalczykiem. No, może nie powinni oszukiwać ludzi, że jest szamanem. No ale chłop musi sobie jakoś radzić. Olga, no wszystko dobrze. Dziewczyny właśnie idą na lody. Cześć. Papa. Co robiły? No, sprzątały przed chwilą pokój socjalny. No, co u ciebie? A, okej. Dobra, to pogadamy w domu, dobrze? No, hej. Mariusz, a podoba ci się, że Olga pracuje z Maćkiem? Wiesz, nie przeszkadza mi to, tylko myślałem, że będziemy razem pracować. No ale przecież macie dziecko. Jak będziecie razem pracować, to co wtedy z Julką? Racja. To może lepiej z Adkiem. I o tym mówiłam. Nie, no. Chodzi o to, że Adek jest bardziej doświadczony po prostu. Mówicie z Adkiem? No ale przecież wiesz, jaki Adek jest. A może lepiej... Angela, może z tobą? No nie wiem. Co nie wiesz? Mariusz, ty się wreszcie zdecyduj, czego chcesz. Dobra, idę, cześć. Cześć, szef. Cześć. Nie chciałem, żeby Olga pracowała z Maćkiem. Z Angeliką też nie. No i z Adkiem też nie. W sumie najlepiej, jakby ze mną pracowała. Ale to było niemożliwe. A wy tu czego? Dawajcie Klomba. Pojeb... Gdzie on jest? Ja przypominam sobie, żebyśmy się z wami dzisiaj na randkę umawiali. A Dzida też jej tu nie ma? Dzida to wasza pinda. Powie nam też do co tu chodzi? No, bo ja też przestałem ogarniać. Ja wam powiem, Dzida sypie się z Klombem, taki jest temat. Nie wierzę. Widzieliśmy ich dzisiaj, jak obściskiwali się razem pod szpitalem. To by wiele wyjaśniało. Nieźle, i co teraz? Jak było? Z Maćkiem? No fajnie, tylko to chyba nie jest jednak praca dla mnie. Nie? To szkoda. Wiesz, jakoś nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego ani spektakularnego, o czym opowiadałeś tyle. Wiesz, te wszystkie nadzwyczajne, spektakularne rzeczy nie dzieją się jednego dnia. I nie z Maćkiem.
No, nie obraź się, ale chyba bycie sklepową to nie jest moje powołanie. Nie? No to nic złego, wiesz. Wiem. Przyznam, że trochę ulżyło mi, że Olga nie będzie pracować z Maćkiem. Niby dobrze, ale wróciliśmy do punktu wyjścia. Olga dalej nie miała pracy. Następnego dnia rano Klomp i Dzida zjawili się w Lombardzie. Byli wyraźnie zdenerwowani. Cześć, słuchajcie, musicie nam pomóc. My? A niby czemu? Ostatnio to mieliśmy ogólnie same problemy przez ciebie, Dobra, więc... młoda, spalony ten Nie lokal. no, czekaj, Klomp. Oni są spoko, dawaj ten wór. I komu to skroiliście? Nikomu, to nasze rzeczy. No i o co chodzi? Chodzi o to, że jestem z nim w ciąży. No to gratuluję. No i co? On jest szefem kibiców Orła. Czyli zdrada barw, tak? Musimy spieprzać z miasta. Przynieśliśmy wszystkie cenne rzeczy, jakie mamy. Potrzebujemy gotówki i to szybko. A macie na to jakieś papiery? Tyle mamy. Nie na wszystko. Sorry, ale dlaczego mamy to od was wziąć? Ostatnim razem przyniosłaś kradzione. Ty, posłuchaj, ty generalnie jesteś spoko gościu. Ale to przez ciebie ona się tu znalazła i przez ciebie ją najeba. Naprawdę nie mamy czasu. Dobra, Mariusz, weźmy to od nich. Na pewno. Tak, dawajcie. Postanowiłam im pomóc, bo się zwyczajnie wzruszyłam. Cała ta historia była jak z jakiegoś filmu. No i co? Dokąd teraz pojedziecie? Najpierw do innego miasta, a potem zobaczymy. Może za granicę. Dobra, mała, spieprzamy stąd. Szybko. Tylnym wyjściem. Była tu może Kornelia Dziadosz? A co? Znaleźliśmy coś takiego. Upoważniam Piotra Sieleckiego do odbioru zastawionych przeze mnie rzeczy w Lombardzie na Cichej 1. Kornelia Dziadosz. Pozabierała nam rzeczy i napisała kartkę, że wyjeżdża. Okej, my mamy wasze rzeczy. Wy macie kasę? Czyli to prawda, zdradzili barwy. Jak ich dorwiemy, to oboje mają przejeb... Po fanty przyjdziemy, jak będziemy mieli kasę. Najlepiej ściągniętą od tych frajerów. No to wygląda na to, że ich uratowaliśmy. Uratowaliśmy dziecko chuliganki Startu i chuligana Orła. Wiesz, co to będzie za model? W następnym odcinku Marzena udaremnia kradzież telefonów. Halo! Proszę oddać telefony! Proszę oddać Jakie telefony! telefony? Zostaw telefon! Złodziej! Złodziej! Marzenka, nic ci nie jest? Adek interweniuje w sprawie przemocy domowej. Zostaw go! Proszę cię! Mamo! Marzena znajduje kandydatkę na swoje miejsce. Ja się zajmę klientem, a ty porozmawiaj z Benią. O czym mam z panią rozmawiać? O pracy w Lombardzie. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.